Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak polscy urzędnicy uratowali w marcu 1939 roku grupę prawie 5000 Żydów z czeskiej Pragi, którzy obawiali się o swoje życie po tym, jak Hitler zajął Czechosłowację i mogli przybyć do Polski. To historia, o której nie przeczytacie w podręcznikach. Nie zauważono jej w Yad Vashem, nie zauważyli jej też nasi badacze Holokaustu i dlatego warto ją poznać. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Dochodziło południe 16 marca 1939 roku. Na biurko starosty Warszawy-Śródmieście Tadeusza Modelskiego trafiła depesza z Korpusu Ochrony Pogranicza. Informowano w niej, że przy granicy z Polską od strony Czechosłowacji oczekuje grupa prawie 5000 Żydów wysiedlonych z Pragi. W depeszy nadmieniono, że usiłuje ona przedostać się do Polski. Jednak tylko część z nich dysponuje ważnymi paszportami. Z tego właśnie powodu w depeszy znalazła się pilna prośba o instrukcję odnośnie dalszego postępowania naszych pograniczników w tej sprawie. Czytając tę depeszę, Tadeusz Modelski zastanawiał się nad telefonem do ministra spraw wewnętrznych, generała Felicjana Sławoja Składkowskiego, który był jednocześnie premierem. W gruncie rzeczy była to sprawa będąca w jego kompetencja. Po jakimś czasie do gabinetu Modelskiego wszedł właśnie Składkowski w towarzystwie swojego sekretarza Jerzego Sawickiego. I nie była to wcale nieoczekiwana wizyta. Składkowski już wcześniej informował Modelskiego, że zamierza dokonać inspekcji kierowanego przez niego starostwa, nad którym jako szef MSW sprawował nadzór w zakresie bezpieczeństwa państwa. Modelski ucieszył się bardzo, widząc Składkowskiego i od razu poinformował go o tym, że ma o wiele pilniejszą sprawę, którą chciałby mu przedstawić. Gdy obaj usiedli przy stole, Modelski zreferował Składkowskiemu treść depeszy KOP-u, którą właśnie otrzymał. Następnie zapytał szefa MSW, czy w zaistniałej sytuacji wyraża zgodę na jednorazowe otwarcie przejść granicznych z Czechosłowacją, które były wówczas zamknięte, motywując to względami humanitarnymi. Składkowski po chwili namysłu wyraził swoją zgodę na takie działanie, ale zalecił Modelskiemu, aby działał dyskretnie w tej sprawie. Modelski zapewnił premiera, że będzie w stanie zapewnić tym nieszczęsnym ludziom stojącym na granicy z Polską potrzebne dokumenty oraz zbada wszelkie możliwości uzyskania dla nich wiz do innych krajów, mniej zagrożonych agresją Hitlera. Na odchodne Składkowski rzucił do Modelskiego jeszcze słowa: niech pan działa, ma pan moje poparcie. Ta rozmowa stała się początkiem tajnej operacji, w ramach której prawie 5000 praskich Żydów uciekających przed Hitlerem mogło przybyć do Polski, z której później mogli wyjechać do krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Zacznijmy jednak tę historię od przedstawienia sytuacji Żydów po dojściu w Niemczech Hitlera do władzy. To pozwoli nam lepiej zrozumieć kulisy tej operacji. Otóż wraz z dojściem Hitlera do władzy uruchomiono w Niemczech cały szereg zmian administracyjno-prawnych regulujących status ludności żydowskiej. Pierwszym ich etapem było wprowadzenie podziału na ludność aryjską i niearyjską. Ten podział miał odzwierciedlać przekonanie, które głosił Hitler o wyższości ludów aryjskich nad niearyjskimi.
Drugim etapem tych zmian było przyjęcie 15 września 1935 roku przez niemiecki Reichstag tzw. ustaw norymberskich, które wprowadzały systemowe rozwiązania w tym zakresie. Ustawy te zostały doprecyzowane w rozporządzeniu wykonawczym niemieckiego rządu z 14 listopada 1935 roku. Na podstawie tych ustaw możliwe stało się pozbawienie Żydów niemieckiego obywatelstwa, a także pozbawienie ich ochrony prawnej i własności. Żydzi nie mogli również pełnić służby w urzędach państwowych ani w wojsku. Żydom zabroniono również zawierania małżeństw z Aryjczykami, a także zakazano im odbywania z nimi stosunków seksualnych. Te ostatnie miały być od tej pory traktowane jako zhańbienie rasy i podlegały karze. Ustawy norymberskie stały się podstawą antyżydowskiej polityki III Rzeszy. W rezultacie tego Żydów wykluczono w Niemczech z życia publicznego i odmówiono im zajmowania stanowisk w niemieckiej administracji, gospodarce i biznesie. Żydów objęto również reglamentacją potrzebnych usług i towaru. To całkowicie zmieniło ich położenie w niemieckim państwie. W rezultacie tego już w pierwszych 3 latach obowiązywania ustaw norymberskich Niemcy opuściło prawie 170 000 Żydów. Jeszcze większe nasilenie tej emigracji nastąpiło po aneksji Austrii w marcu 1938 roku. Żydzi, którzy zdecydowali się pozostać w III Rzeszy, byli brutalnie prześladowani. Chodziło o to, aby ostatecznie zmusić ich do opuszczenia kraju. W październiku 1938 roku niemieckie władze podjęły decyzję o deportowaniu 17 000 Żydów mających polskie obywatelstwo. W większości znaleźli się oni w obozie przejściowym w Zbąszyniu, który znajdował się blisko granicy, ale już po stronie polskiej. Była tam między innymi rodzina Grünspanów, których syn wyemigrował wcześniej do Francji. Gdy przebywający w Paryżu Herschel Grünspan dowiedział się o losie swojej rodziny, w akcie zemsty zastrzelił sekretarza niemieckiej ambasady Ernsta von Ratha. W reakcji na ten czyn władze III Rzeszy uruchomiły w Niemczech operację przeciwko Żydom, która przeszła do historii jako Noc Kryształowa. Zaczęła się ona dokładnie w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku i w założeniu miała wyglądać na spontaniczne wystąpienia zwykłych Niemców przeciwko Żydom. Ale tak naprawdę była precyzyjnie przygotowana i nadzorowana przez ludzi Hitlera. W trakcie Nocy Kryształowej spłonęło 171 żydowskich synagog, zniszczono prawie 7,5 tysiąca żydowskich sklepów, zdemolowano setki żydowskich domów i cmentarzy, zamordowano kilkudziesięciu Żydów, a prawie 30 000 z nich wysłano do obozów koncentracyjnych. Noc Kryształowa spowodowała przerażenie wśród niemieckich Żydów. W efekcie tego III Rzeszę opuściło kolejne 200 000 z nich, ale nie wszyscy z nich mogli liczyć na gościnność zachodnich państw. Te ostatnie zazwyczaj zasłaniały się wykorzystaniem limitów imigracyjnych i blokowały ich wjazd. Swoistym symbolem niechęci zachodnich państw wobec uciekających żydowskich imigrantów stała się historia niemieckiego liniowca St. Louis, o której już Państwu opowiadałem w jednym z moich poprzednich filmów. Zachód był całkowicie bierny wobec prześladowań Żydów w III Rzeszy. Tą bierność zachował również wtedy, gdy w marcu 1938 roku Hitler zajął Austrię, a rok później Czechosłowację. W tej ostatniej mieszkało prawie 400 000 Żydów, co stanowiło 2,4% czechosłowackiego społeczeństwa. Ale była to spora część
czechosłowackich elit. Wielu czechosłowackich Żydów było przedsiębiorcami, lekarzami, prawnikami, naukowcami. Co ciekawe, czechosłowaccy Żydzi posługiwali się językiem niemieckim i chyba dlatego władze tego państwa traktowały ich jak Niemców. Gdy 15 marca 1939 roku III Rzesza, łamiąc układ monachijski, zajęła Czechosłowację, czechosłowaccy Żydzi wiedzieli już, że muszą uciekać z kraju, bo za chwilę będą prześladowani. Te obawy zostały wzmocnione doniesieniami ze Słowacji, która stała się wówczas samodzielnym państwem, ale pod patronatem Hitlera. Jako oficjalną doktrynę państwową Słowacja przyjęła antysemityzm. To oznaczało w praktyce prześladowania słowackich Żydów. Nic dziwnego, że zaliczający się do elity prascy Żydzi zaczęli myśleć o tym, aby jak najszybciej wydostać się z Czechosłowacji. Oczy wielu z nich zwróciły się wówczas ku Polsce, ale polskie władze miały obawy, czy zgodzić się na ich wpuszczenie. Litauen, Estland, Norwegen, Schweden. Nasze relacje z Niemcami weszły w fazę, która nieuchronnie zapowiadała wojnę. 24 października 1938 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop przedstawił polskiemu ambasadorowi w Berlinie Józefowi Lipskiemu postulaty włączenia do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska i utworzenia przez Polskę eksterytorialnej autostrady, która połączyłaby Niemcy z Prusami Wschodnimi. W zamian za zgodę na te postulaty III Rzesza miała przedłużyć podpisaną z Polską w 1934 roku deklarację o niestosowaniu przemocy na kolejne 10 lat. Ale strona polska postulaty Ribbentropa odrzuciła. I Hitler zaczął już wtedy planować agresję na Polskę. Gdy 31 marca 1939 roku Wielka Brytania udzieliła Polsce gwarancji pomocy na wypadek agresji Niemiec, nasze relacje z Niemcami były już w fatalnym stanie. W każdym razie oficjalne wpuszczenie do Polski prawie 5 000 praskich Żydów mogło je jeszcze bardziej zepsuć, a być może nawet przyspieszyć agresję Hitlera na Polskę. Należało więc nie tylko działać ostrożnie, ale i bardzo dyskretnie. Tadeusz Modelski doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Dlatego właśnie zanim podjął jakiekolwiek działania, zwrócił się najpierw do Składkowskiego, który, jak wspomnieliśmy, oprócz stanowiska ministra spraw wewnętrznych był jednocześnie premierem. Modelski jako burmistrz Warszawy-Śródmieście podlegał ministrowi spraw wewnętrznych z racji pełnionego przez tego ostatniego nadzoru nad samorządem terytorialnym. A po drugie, cała sprawa dotyczyła bezpieczeństwa państwa, które znajdowało się w jego gestii. Ale Modelski ograniczył realizację tej operacji do jedynie kilku instytucji. Oprócz odpowiednich departamentów MSW i MSZ, rolę najważniejszego wykonawcy operacji Modelski zlecił Korpusowi Ochrony Pogranicza, który był całościowo odpowiedzialny za ochronę polskich granic. Co ciekawe, KOP podporządkowany był wówczas aż 2 resortom. Ministerstwu Spraw Wojskowych pod względem personalnym, organizacyjnym, operacyjnym i szkoleniowym oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych pod względem ochrony granicy, bezpieczeństwa w pasie granicznym, a także budżetu. Natomiast w sprawach wywiadowczych podlegał Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych, czyli marszałkowi Edwardowi Rydzowi Śmigłemu. Czy ten ostatni poinformowany został o sprawie 5 000 praskich Żydów chcących przedostać się do Polski? Tego nie wiemy.
W każdym razie operacja została błyskawicznie przeprowadzona. Już 17 kwietnia 1939 roku, przed południem, cała grupa praskich Żydów znalazła się w Polsce i otoczona została opieką prawną. Większość jej członków została później ulokowana w Warszawie. Do lipca 1939 roku wszyscy prascy Żydzi otrzymali od polskich władz paszporty, a spora część z nich także z trudem zdobyte wizy, umożliwiające im wyjazd na zachód, i to zanim jeszcze Hitler zaatakował Polskę. Wielu z nich zrobiło kariery w krajach, do których dzięki polskiej pomocy przybyli. Chyba największą Maria Jana Korbelowa, która jako 2-letnia dziewczynka razem z rodzicami znalazła się wówczas w Polsce, aby ostatecznie znaleźć się w Stanach Zjednoczonych. Już jako Madeleine Albright została profesorem Georgetown University i w 1992 roku została sekretarzem stanu w gabinecie prezydenta Billa Clintona. Ogromną rolę w zorganizowaniu wyjazdu praskich Żydów na zachód odegrali urzędnicy Urzędu Emigracyjnego w Gdyni oraz pracownicy warszawskiego biura Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe S.A., polsko-duńskiej spółki utworzonej w 1930 roku, która obsługiwała wówczas linie żeglugowe z Polski do Ameryki Północnej, mając między innymi swoje biura w Nowym Jorku. Cała ta operacja na dziesiątki lat okryta została milczeniem, a przecież istnieją w polskich archiwach dokumenty na jej temat. Pisze o tym również w swoich wspomnieniach Tadeusz Modelski, które zostały zatytułowane „Byłem szefem wywiadu naczelnego wodza” i wydane w 2009 roku dzięki staraniom jego siostrzenicy profesor Miry Modelskiej-Krycz. Aż dziwne, że nie zauważono tej operacji w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie i równie dziwnie, że do tej pory nie zauważyli jej nasi badacze Holokaustu. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Jan Duda oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTube w formie jednorazowej wpłaty klikając „Podziękuj”, a także cyklicznych wpłat klikając „Wesprzyj” na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.